Dzisiaj w audycji o rynku nieruchomości ciekawy gość Bartłomiej Głuchowski z firmy AdRadar. Jest to bardzo ciekawa firma, ponieważ ona bada i komasuje oferty z rynku nieruchomości z portali i je filtruje tak, żeby nie było powtórzeń i przeprowadza ich analizę, w tym analizę ofert prywatnych, o czym Bartek zaraz powie na pewno więcej i ciekawiej. Ja tylko powiem, że warto analizować procent na przykład albo ilość obniżek cen, bo jeżeli coś następuje intensywniej, to znaczy, że na przykład rynek się zmienia lub trend się zmienia, o czym będziemy jeszcze mieli na pewno okazję z Bartkiem porozmawiać, a jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to subskrybuj nasz kanał, tutaj się dowiesz o trendach, o nowych przepisach prawa i tak dalej. Pisz tam też w komentarzach, o czym chcesz audycję, bo chętnie robimy pod Wasze zapotrzebowanie. No i Bartku, opowiedz nam trochę w ogóle najpierw o samym AdRadar, a potem przejdziemy do wykresów z tymi bardzo ciekawymi informacjami o tym, jak ludzie obniżają dzisiaj ceny. Tak, no dzięki za miłe przedstawienie i za zaproszenie w ogóle do audycji. A powiedz mi, Tomku, z ciekawości, czy nas głównie będą oglądać inwestorzy, czy bardziej pośrednicy? Jak ty to oceniasz? Więcej inwestorów. Więcej inwestorów, okej. No bo chciałem też wspomnieć, że rzeczywiście AdRadar to jest nasz produkt adresowany właśnie do inwestorów, natomiast naszym drugim takim produktem to jest Unirepo, jest baza ofert prywatnych, bardziej dla pośredników i te dane są dosyć wspólne dla obu serwisów, także będziemy sobie to tutaj omawiać. No dobrze, to powiedz mi teraz jeszcze tak, bo tutaj że się skupimy na ofertach prywatnych. Dlaczego będziemy analizowali oferty prywatne, a nie oferty od pośredników? No, twoim pomysłem na tą naszą tutaj audycję to były obniżki cen, żeby przeanalizować czy rzeczywiście w tej chwili tych obniżek jest więcej. Nie będę zdradzał, bo to już na wykresie sobie obejrzymy, ale no znasz też dobrze rynek nieruchomości, wiesz jak działają agencje i jeśli wzięlibyśmy pod uwagę obniżki cen w ofertach agencyjnych, no to moim zdaniem nie mielibyśmy zbyt ciekawych wniosków, dlatego że pośrednicy to oni tymi cenami żonglują tak naprawdę codziennie, tak? Tam może być obniżka o 1 zł, może być jakaś taka dziwna o 1000 zł, tak żeby coś się działo, więc właściciel jest taki troszeczkę bardziej leniwy, ale ja mówię to w pozytywnym sensie. I on obniża cenę wtedy, kiedy rzeczywiście musi, i jak zaraz zobaczymy, on nie robi tego za często, to nie są jakieś zabiegi marketingowe, tylko bardziej po prostu zwykła potrzeba, za mało telefonów na przykład, albo jakieś inne aspekty. I zaraz zobaczymy, że te obniżki potrafią być solidne. Także stąd wzięliśmy na warsztat tylko oferty prywatne, bo one według mnie najlepiej oddają sytuację na tym rynku obniżek w ogłoszeniach. Ja od siebie dodam jeszcze, że oferty prywatne jest też łatwiej trochę policzyć, bo to, co jest istotne, co robi AdRadar i Unirepo, to jeżeli ktoś dał ofertę swoją własną, na przykład na 5 portalach, to wy i tak ją liczycie jako jedną ofertę. Rozpoznajecie to z jakąś chyba bardzo dużą skutecznością. Dobrze mówię? Zgadza się. To znaczy policzyć, my jesteśmy w stanie też właśnie tym się wyróżniamy, że my jesteśmy w stanie też policzyć oferty agencyjne. My potrafimy zgrupować oferty agencyjne, nawet jeżeli dana oferta pojawia się w wielu agencjach, to my też ją liczymy jako jedną i stąd też troszeczkę jest ta trudność, że jeżeli oferta pojawia się w 20 agencjach, a w Warszawie jest to norma, no to jak potraktować obniżkę? Że na przykład w jednej agencji było mieszkanie za 590 000, a inna agencja w tej chwili wystawiła za 585. No to co, mamy obniżkę o 5000 czy nie? No moim zdaniem właśnie nie. Ale tak, ale mamy rzeczywiście, te oferty są grupowane. No skuteczność to nie jest taka stuprocentowa skuteczność, wiadomo, to jest tylko komputer, to jest tylko sztuczna inteligencja, więc gdzieś tam 95% szacujemy dokładności, ale wydaje mi się, że obraz rynku dzięki temu mamy naprawdę, naprawdę fajny i taki wyjątkowy
bo z tego co wiem, to nikt więcej w ten sposób danych nie analizuje. Dodam też, że fajna jest właśnie rozmowa z Bartkiem, dlatego że są to skomasowane oferty z różnych portali, przez co też niwelujemy taką rzecz jak wpływ na wyniki publikowane przez jeden tylko portal jego działalności marketingowej, bo jeżeli na przykład jakiś portal nagle idzie z mocną promocją, reklamuje się na przykład w telewizji, to on może mieć nagły przypływ ofert od osób prywatnych i będzie zupełnie fałszowało to obraz rynku. Natomiast wy, jeżeli to robicie ze wszystkich portali, no to jakoś to w pewien sposób uśredniacie. No dobrze, powiedz nam o tej liczbie obniżek prywatnych i co my tutaj widzimy na tym wykresie, bo tak już patrzymy niecierpliwie. Okej, już opowiadam. Czyli mamy tak, mamy liczbę obniżek cen w ogłoszeniach prywatnych i wzięliśmy tutaj mieszkania na sprzedaż, no bo to jest jednak taka troszeczkę hurtownia, prawda? Mamy dużo danych, więc te wnioski są ciekawsze. Mamy dane od marca 2018 roku, czyli już kawał czasu. To jest, no, będzie 5 lat niedługo. I co jest tutaj ciekawe? Generalnie tych obniżek w ogłoszeniach to zawsze było dużo. Zawsze było dużo, bo to mamy 3000 powiedzmy miesięcznie, to jest dużo. Zakładając, że ta liczba ogłoszeń ona się tak bardzo nie zmienia. To nie są jakieś drastyczne skoki. To widać, że od lutego 2019, czyli powiedzmy, że to jeszcze takie normalne czasy, coraz więcej tych obniżek i w którymś momencie tutaj przyspieszenie następuje, gdzieś tak od wakacji 2020. To jest taki wielki wystrzał. Lockdown, tak, to jest to troszeczkę złagodzenie restrykcji covidowych i nagle zobaczcie, to jest skok do 8000 obniżek w miesiącu. Czyli nagle te oferty gdzieś tam sobie pewnie zalegały, nikt nie oglądał mieszkań, nie dzwonił nawet, pewnie to było zamrożone. Nagle okazało się, że może te ceny były troszeczkę zbyt wysokie, zbyt optymistyczne i tych obniżek się pojawiło naprawdę dużo. I kolejny ciekawy punkt to jest maj 2021, gdzie z kolei to tak jak klasyk powiedział, to jest taki szczyt rys, czy rysów, jak to powinno się powiedzieć? Kasprowego wierchu. Giewontu. Klasyk powiedział, że to jednak chodziło o Giewont. Tutaj nastąpił ten Giewont w maju 2021 i tak jakby ogłoszeniodawcy prywatni zorientowali się, że no kurczę, to za dobrze coś idzie. Myśmy się spodziewali kryzysu, a tak szarżujemy z tymi obniżkami, może za bardzo. Więc ten trend się odwrócił i tych obniżek zaczęło się nam robić coraz mniej. Do stycznia zeszłego roku. Stycznia, czy może lutego, bo grudzień to zawsze jest taki dziwny miesiąc, tam się dziwne rzeczy dzieją, więc lepiej tego nie brać na poważnie do analizy. Natomiast od początku zeszłego roku, no to już rozpędziło się ponownie. Mamy nowe szczyty, to są szczyty tutaj z wakacji 2022 roku. Tak jakby troszeczkę wakacji kredytowych też może, no ale bardziej chodzi tutaj o te wakacje szkolne, więc rzeczywiście tych obniżek się zaczęło robić dużo. No i oczywiście rok kończy się grudniem. Widać na wykresie, że ten grudzień to było 5,5 tysiąca mniej więcej obniżek, w porównaniu z zeszłym rokiem 4000 obniżek, no więc tego jest dużo i tak naprawdę historycznie w tym 5-letnim okresie no nigdy nie było tak dużo obniżek cen w ogłoszeniach. Jeszcze powiem jedną rzecz, że na te obniżki warto na chwilę spojrzymy się tylko na wykres cen. Tutaj skorzystamy z portalu Morizon, to są ceny ofertowe i zauważ tam, jak ten twój wykres był trochę inny. Na końcu w obniżkach jakby następowało mniej obniżek.
pod koniec okresu, czyli tam gdzieś listopad, grudzień 2022 roku, u ciebie tam był taki mały spadek już ilości obniżek, ale zobaczmy, że wtedy już ceny ofertowe ceny nominalne, bo to jest wykres ofertowych cen nominalnych bez uwzględniania inflacji, ustabilizowały się. Już nie było takiego wzrostu jak tutaj, mniej więcej dosyć mocny wzrost, to tutaj już mamy do czynienia ze stabilizacją cen. To jest ważne. W ogóle ja jeszcze do tych obniżek cen i ich znaczenia troszeczkę dodam takiej teorii, bo gdybyśmy porównywali ceny ofertowe z cenami transakcyjnymi, ty pokazujesz tylko ceny ofertowe, ale gdybyśmy pokazywali ceny ofertowe z cenami transakcyjnymi, to mamy takich kilka zjawisk i jeżeli na przykład jest sytuacja, w której łapiemy ceny ofertowe i ceny transakcyjne i ta różnica między cenami maleje, to znaczy, że rynek zaczyna rosnąć. Ta malejąca różnica, malejąca obniżka sugeruje o tym, że rynek ma jeszcze potencjał wzrostowy. Kiedy natomiast jest taka sytuacja, że jeszcze te obroty są na jakimś tam przyzwoitym poziomie, a zaczyna rosnąć różnica, czyli rosną upusty, to już sygnalizuje, że wkrótce będziemy mieli do czynienia z obniżkami, a jak na to się nałoży spadek ilości transakcji, to znaczy, że rynek w ogóle będzie zjeżdżał. Tak to mniej więcej wygląda. I jeszcze druga sprawa taka, ceny ofertowe, wbrew pozorom, one idą zawsze za cenami transakcyjnymi. To znaczy działa taki mechanizm, ludzie oferują mieszkanie za jakąś cenę i potem czekają. Aha, jest kupiec, są kupcy, no to możemy podnosić te ceny ofertowe, możemy robić licytacje i tak dalej. Nie ma kupców, no to kiedyś obniżymy te ceny i powiem szczerze, że to jeszcze w taki sposób działa, że niektórzy jak nie akceptują podwyżek, to nie nadążają za tym, obniżek cen, przepraszam, to nie nadążają czasami za tymi spadkami, no ale to wam dam link, bo taką audycję o tych takich zachowaniach ludzi i cenach to już mówiłem, tym bardziej, że u nas wszyscy stosują taką dziwną metodę sprzedaży, że wystawiają mieszkanie za jakąś cenę i potem agresywnie czekają na litościwego nabywcę. Znaczy może nie wszyscy, ale większość, a to jest taka, bym powiedział, trochę prymitywny sposób sprzedaży, ale bardzo popularny w Polsce. Ja w ogóle nie polecam takiego podchodzenia do rynku. No dobrze, to mieliśmy te obniżki, ale też spójrzmy na skalę tych obniżek i zobaczmy, jak to się zmieniało na przykład kwotowo. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, zanim porównamy sobie te kwotowe wartości obniżek, to co mówiłeś, oczywiście to jest jak najbardziej, ja się z tym zgadzam. Rzeczywiście analizowanie cen transakcyjnych w porównaniu z cenami ofertowymi to jest świetny sygnał. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że przy inflacji na poziomie 20%, no to już te obniżki dzieją się automatycznie, nawet jeśli nie ruszamy ceny w ogłoszeniu. Więc my tutaj możemy sobie analizować te dane, ale tak naprawdę to, że te ceny tak naprawdę nie rosną, ani ofertowe, ani transakcyjne w tej chwili, to tylko oznacza, że one się automatycznie obniżają. Jak spojrzymy sobie na wartości obniżek w ogłoszeniach, zobaczmy. No widać, że to jest dosyć popularna metoda sprzedaży. Nawet przy tym rozgrzanym rynku w latach 2018-19 to średnio tak 13 000 złotych właściciele obniżali cenę w ogłoszeniu. Także to jest moim zdaniem dosyć dużo. To było dosyć stabilne, delikatnie sobie rosło do czerwca 2021, czyli to jest tak naprawdę początek tych dużych procesów inflacyjnych. Te wartości kwotowe obniżek w ogłoszeniach zaczęły nam wzrastać w kierunku 20 000 złotych. Czyli 20 000 złotych, taka jednorazowa obniżka w ogłoszeniu. No, ja nie mogę wykluczyć tego, że część z tych obniżek to jest po prostu
taki manewr, który ja nazywam wyjęciem ceny garażu z ogłoszenia. To jest dosyć popularne. Jeżeli widzimy, że mieszkanie się nie sprzedaje, to obniżamy cenę, a w treści piszemy, że dodatkowo garaż powiedzmy 20-30 tysięcy złotych. Ale to nie, przecież nie wszystkie mieszkania mają garaże, także to też to nie sądzę, żeby to była główna przyczyna. I zobaczcie tutaj na wykresie, że to tempo wzrostu średniej kwotowej obniżki od czerwca do sierpnia, ono bardzo, bardzo było wysokie i gdzieś od końca wakacji zeszłego roku to się ustabilizowało, tak? Nadal idziemy do góry, mamy rekord w grudniu, nomen omen, o którym mówiłem, że lepiej na to nie patrzeć, około 18 tysięcy złotych. Być może właściciele chcieli zamknąć rok już ze sprzedażą mieszkania i tutaj taka dosyć desperacka obniżka 18 tysięcy złotych, rekord wszechczasów. Zobaczymy, co będzie dalej. No ale powiedzmy, że są to obniżki, które dotyczą cen ofertowych, żebyśmy też dobrze, znaczy żebyśmy w błąd nie wprowadzili naszych słuchaczy. Mówimy o obniżkach, cena ofertowa była jakaś i to na waszym tam narzędziu widać, że cena była jakaś i ona była na przykład obniżana 3-4 razy i jeszcze w dodatku ten rozdział między ceną pierwotną a tą obecnie notowaną na rynku, to widać, ale potem jeszcze dochodzi druga rzecz. Wreszcie na tą obniżoną cenę, bo się coś nie sprzedawało, przychodzi nabywca, który zaczyna zawzięcie negocjować i w ramach swojego talentu coś wynegocjuje więcej, mniej albo wcale. Tak? To tak mniej więcej wygląda, bo jak widziałem, popularny model sprzedaży jest taki, wystawiamy cenę i czekamy na tego, kto da mniej, ale tak wygląda, prawda? Zgadza się. No i my niestety tutaj nie wiemy, za ile finalnie to mieszkanie się sprzedało. My tylko wiemy, jaka była ostateczna cena w ogłoszeniu. Jest to jakaś informacja, ale moim zdaniem tam jeszcze są obniżki. To tak, to jeszcze są negocjacje, więc no niestety nie mamy tych danych z aktów notarialnych. Z tego co wiem, to sprawdzenie końcowej ceny transakcyjnej w tym konkretnym ogłoszeniu to byłoby bardzo trudne, tak? Bo te dane z aktów notarialnych są zagregowane. Natomiast ta finalna cena u nas też jest widoczna. Można swoje wnioski wyciągnąć, chociażby sprawdzając, czy wcześniej były jakieś wysokie obniżki, no i jak ta cena wygląda na tle rynku w danym momencie. No ale to, o czym mówimy, to pokazuje trend po prostu, bo jeżeli u Was te obniżki w jakiś sposób rosną, to znaczy, że one też rosną później w negocjacjach, bo to jest cały ciąg. Jest narzędzie, które teoretycznie, gdyby miało dobre archiwa, to mogłoby pokazywać ten trend lepiej, bo to jest narzędzie, którym mają niektórzy pośrednicy korzystający z takiego systemu MLS, gdzie wprowadza się cenę ofertową i powinno się zarchiwizować ofertę w cenie sprzedaży i wtedy też widać te różnice dość dobrze, w każdym razie lepiej, ale no, to nie jest narzędzie powszechne. Tych ofert, które są śledzone w ten sposób jest tak naprawdę niewiele, więc No tak, no bo rzeczywiście możemy sobie rozmawiać o tym, o ile właściciele schodzą z ceny w ogłoszeniach. To też ważne, żeby podkreślić, że nie wiemy tutaj, powiedzmy, ile razy w konkretnym ogłoszeniu. To też można na następne spotkanie taki pomysł. Też można przeanalizować, ilukrotnie właściciel musiał obniżać cenę, żeby wreszcie doszło do transakcji. Ale okej, nominalne obniżki, no to jest jakaś kwota w warunkach 20% inflacji, to tutaj niewiele z tego wyciągniemy, to po prostu będzie rosło raczej. Natomiast procentowo, moim zdaniem, te dane są ciekawe, bo okazuje się, że przy rozgrzanym rynku 2018-2019 mieliśmy jednak dużo większe obniżki niż teraz, czyli rzędu 4,7%. Rekordowo to był w ogóle kwiecień 2018, no 4,9. Więc mnie szczerze mówiąc troszeczkę zaskoczyły te dane.
Bo nie spodziewałem się, że przy rozgrzanym rynku były tak duże obniżki, ale no zawsze, jak to mówią, przewidywanie wstecz, no to jest świetna zabawa, więc ja mogę też się zabawić i mogę powiedzieć, że może było to w ten sposób, że rynek był tak ekstremalnie rozgrzany, że właściciele już dyktowali cenę z kosmosu, bo liczyli na to, że i tak to się sprzeda, co zresztą w wielu sytuacjach moim zdaniem było prawdą. No niemniej niektórym się nie udawało i musieli po te 5% z ceny schodzić. Ja mam trochę inną interpretację, ale przedstawię ją za chwilę, dobrze? Dobrze, No, no. okej. Taki przełomowy punkt maj 2020, czyli mamy apreum tych lockdownów, czyli już taki może delikatna nadzieja na to, że coś nam się tutaj rozluźni. No i zobaczcie, że nagle zaczynamy te ceny sporo mniej obniżać. No, czy sporo mniej, no to też jest do dyskusji, no bo to jest powiedzmy 4,6%, zjeżdżamy do 4,2%. Ale jednak jest to widoczne. Jest to bardzo widoczne, to nie jest przypadek. Zbyt dużo tutaj jest danych, żeby zaniedbać akurat ten trend. I trwało to rok. Maj 2021. Już bardziej właściciele z cen schodzić nie chcieli. Ustabilizowało się to na kolejny rok, mniej więcej. No możemy tutaj się zastanowić, bo my wiemy, że luty 2022 czy marzec 2022 to były te przełomowe wydarzenia na Ukrainie, które prawdopodobnie zaczęły prowadzić nas do kolejnego etapu w tym cyklu. I rzeczywiście widać, że to był ten moment takiego przełączenia. Znowu mamy coraz wyższe procentowe obniżki. Natomiast grudzień zeszłego roku z tymi obniżkami około 4,7%. Największa skala obniżek od 2,5 roku. Natomiast do rekordu, który miał miejsce 5 lat temu, jeszcze troszeczkę nam brakuje, co jest dla mnie jednak zaskoczeniem, bo spodziewałem się, że te obniżki będą większe. Dla mnie to jest zaskoczenie mniejszym. Teraz ja przedstawię troszeczkę swoją interpretację, bo dlaczego tutaj były w początkowym okresie były takie wysokie obniżki. To był okres rosnącego rynku, ale tak naprawdę my w Polsce dochodziliśmy do jakiegoś oporu już pod koniec 2019, przełom 2020. Tak było. Ci, którzy zajmowali się handlem mieszkaniami, to widzieli, że już jak gdyby jest po stronie popytowej jakiś opór. I potem nagle stało się tak, to był paradoks, że COVID na początku zatrzymał rynek, bo no wszyscy siedzieliśmy w domach, to nawet nie było sposób wyjść z domu, tak? Ale potem nagle stało się tak, że w czasie COVID-u zerowe oprocentowanie na lokatach. Co z tymi pieniędzmi robić? Lepiej je wyjąć z banku i kupić jakiekolwiek mieszkanie. Odsetki od kredytów prawie żadne, rekordowo niskie oprocentowanie kredytów, więc ten COVID wbrew pozorom zamiast załamać rynek, jak się niektórym wydawało, że on załamie rynek nieruchomości, on zintensyfikował popyt na rynku nieruchomości i to było takie drugie życie po życiu rynku nieruchomości. Naturalny cykl rynku nieruchomości wskazywał, że ten 2019-2020 powinna być korekta i ona by nastąpiła na rynku, gdyby właśnie nie COVID. Natomiast ta końcówka tutaj, czyli rok już 2022, no to wchodzimy w okres, kiedy nagle zaczęły rosnąć odsetki, atrakcyjność czy możliwość uzyskania kredytu mocno spadła i to wszystko spowodowało po prostu, że już się właściciele przekonali dobrze, już opór, dochodzimy do oporu. Przypominam ten wykres cen, już nie możemy więcej sprzedawać i musimy znowu zastosować taktykę obniżek. To też była analiza wsteczna. Był taki moment, zauważ też, to
śledzisz też rynek nieruchomości, współpracujesz z pośrednikami, czasami tam wiem, że jesteś na tych forach czy na konferencjach z pośrednikami i oni wielokrotnie się chwalili, a ja sprzedałem powyżej ceny ofertowej, jakim jestem wspaniałym pośrednikiem. I to jest prawda, jak jesteś jednym, który tak sprzedaje, no to jesteś wspaniały, ale jak wszyscy sprzedają powyżej ceny ofertowej, to po prostu oznacza, że rynek jest tak rozgrzany, że po prostu ludzie się przelicytowują o mieszkania i jeżeli to się robi zjawiskiem nagminnym, ja nie mówię na podstawie jednego mieszkania, tylko jeżeli coś się robi zjawiskiem nagminnym, to też pokazuje trend. I w czasach właśnie covidowych, czy też znaczy nie po covidowych, tylko takich jeszcze wychodzenia z covidu, ale z tymi zerowymi oprocentowaniami lokat, no to wszyscy uciekali z gotówką, gdzie mogli, więc uciekali na rynek nieruchomości. Tak to było. Zgadzam się, absolutnie. Mimo wszystko ta skala tych obniżek, bo gdybym nie miał tego wykresu, to nie postawiłbym na to, że w 2018 roku obniżki cen były wyższe niż teraz. Tak? To jest dla mnie zaskoczenie, tu nie ukrywam tego. Natomiast z drugiej strony, ja myślę, że też takim fajnym wnioskiem z tych wszystkich wykresów to jest to, że generalnie to my mamy w miarę stabilną tą sytuację. No bo my tu rozmawiamy o obniżce, czy będzie 4,5 czy 5%, tak? Można by się było spodziewać, że jest jakiś Armagedon i ludzie to pewnie chcieliby usłyszeć taką sensację, że teraz trzeba 20% powiedzmy obniżyć cenę w ogłoszeniu, żeby w ogóle ktoś się zainteresował. No a tak się nie dzieje. Więc też to, o czym mówisz, że mimo wszystko moim zdaniem nadal nieruchomości są bardzo fajną alternatywą dla lokat. Nadal lokaty nie generują aż takiego oprocentowania, żeby wycofać wszystkie pieniądze i nic nie inwestować w nieruchomości, a wszystko w obligacje i lokaty. Tak się nie dzieje. Stąd właśnie moim zdaniem jest jednak mimo wszystko taka stabilność z jakimiś tam tendencjami, o których sobie tutaj mówimy. No ale z nieruchomościami i inwestowaniem to jeszcze trzeba pamiętać tak, że najgłupszą inwestycją w nieruchomość to jest kupić mieszkanie i czekać i nic z nim nie robić. Ponosisz koszty. Dzisiaj jest inflacja, do czego za chwilę jeszcze wrócę. I to mieszkanie przy stabilnych cenach, tak naprawdę, zresztą sam powiedziałeś, to uwzględniając inflację, to ono traci na wartości. Dopiero inwestycja polegająca na tym, mam nieruchomość i zarabiam na niej jeszcze dodatkowo poprzez jej wynajem czy dzierżawę, bo już to można robić też z gruntami, z każdymi nieruchomościami, nie tylko z mieszkaniami, no to powoduje taki efekt dodany, czyli mam jakąś wartość początkową, która za ileś lat może być wyższa, może być niższa, bo nie wiemy, ale po jakimś przedziale czasowym ta wartość nieruchomości się zmieni, plus zarobek dodatkowo z tej dzierżawy, z najmu. No, z lokatami to jest tak, że mam tę wartość początkową, zawsze taką samą, plus oprocentowanie, które dostałem, można to jeszcze oczywiście reinwestować i tak dalej, ale to już będziemy bardziej to komplikowali. Czyli ja też uważam, że inwestowanie w nieruchomości jest słuszne, ale nie można powiedzieć, że one zawsze drożeją i też uwaga na takie manipulacje, bo niektórzy tam mogą wyjąć jakiś dowolny przedział czasowy i udowadniać dowolną teorię, że na przykład w ciągu 10 lat te nieruchomości staniały albo podrożały, a tymczasem taki wykres tak naprawdę cen to jest takie trochę, na przykład ostatnio w Polsce to jest takim siodełkiem. I ty mówisz też o tym, że są te obniżki takie teraz małe, tylko 4% czy coś przez cały rok, ale zauważ, że te 4% jeszcze dodaj inflację. To czym innym jest obniżka ceny, wiesz, nominalnej, a czym innym jest cena realna. Ci, którzy wszyscy czekają na ten Armagedon i zjazd cen nominalnych podkreślam, o 30%, to po prostu w czasach inflacji, chociażby tylko z tego powodu, że jest inflacja, mogą się tego nie doczekać. Natomiast w cenach realnych. Oczywiście, też fajnie, że powiedziałeś o wynajmie, bo tam też się dzieją bardzo ciekawe rzeczy. Akurat tak się sytuacja geopolityczna ułożyła w tej fazie cyklu, że wynajem nam bardzo dobrze stoi, że ceny wynajmu są z punktu widzenia oczywiście osób, które mają mieszkanie, no to są świetne. Mimo wszystko
nawet jeżeli mamy mieszkanie, gdzieś tam przy tej inflacji wydaje się, że jego wartość zostanie ochroniona nominalnie, no to porównajmy sobie mieszkanie z obligacjami antyinflacyjnymi, prawda? To też jest taki zakład z panem premierem naszym, jaka ta inflacja będzie. Natomiast jeżeli sobie to przeliczymy, mimo świetnych stawek na rynku najmu, to w tej chwili obligacje antyinflacyjne, jeżeli ktoś był tak mądry i kupił je powiedzmy 2 lata temu, to dzisiaj dostanie wypłatę 18%, tak? No to na rynku najmu niestety nie ma takich okazji. Także pytanie jest tylko, jaka będzie inflacja w tym roku, 2023, jaka będzie w 2024. Ja gdzieś tam wierzę, że ona się troszeczkę obniży, ale prawdopodobnie nadal zysk z obligacji antyinflacyjnych będzie wyższy niż z wynajmowania mieszkania. Niewiele, ale będzie prawdopodobnie według mnie troszeczkę wyższy. Nie mam szklanej kuli. Mogę mówić tylko o jakichś scenariuszach, które wiesz, mogą się wydarzyć lub się nie wydarzą. Dla mnie teoretycznie, jeżeli ten rynek będzie taki niezmieniony, czyli nic się nie zmieni, na przykład nic nie nastąpi, żadne nieszczęście i się nie zmieni sytuacja na Ukrainie, będzie taka sama jak dzisiaj, no to będziemy podążali ze zwykłym jakimś takim cyklem koniunktury, gdzie te nieruchomości i w ogóle gospodarka będzie jeszcze w 2024 cierpiała i potem będzie taka stabilizacja i jakieś może kiedyś tam odbicie. No ale właśnie powiedziałem, jeżeli na wojnie będzie wszystko dobrze, jeżeli nasz ustawodawca nic nie zmieni na plus lub na minus, bo tutaj te dążenia są różne, a rok wyborczy to jest czasami rok cudów. Więc zobaczymy, no, jak będzie. No wiesz, no można też takim naprawdę dobrym scenariuszem, no to przecież byłby koniec wojny. Nam się to dzisiaj wydaje niemożliwe, ale tak samo nam się wydawało niemożliwe, że ta wojna w ogóle wybuchnie. Więc tak naprawdę koniec wojny może spowodować nieprzewidywalne konsekwencje, według mnie raczej dobre, ale kiedy to nastąpi, no ja bym powiedział tyle. Moim zdaniem błąd popełniają ci, którzy inwestują wszystkie środki albo w nieruchomości, albo powiedzmy nawet w te obligacje antyinflacyjne. Tak? No jedyna rozsądna strategia polega na dywersyfikacji i mam nadzieję, że jest na tyle dużo mądrych inwestorów, którzy po prostu będą kupowali troszeczkę obligacji, troszeczkę nieruchomości, troszkę innych instrumentów finansowych, jakichś jeszcze bardziej ryzykownych. I to jest dobra strategia. Także... Ostatnie kilka miesięcy to były rekordy warszawskiej giełdy, chciałem powiedzieć. To jest dla tych odpornych, ale na nic nie namawiam. Ja tylko jeszcze jedną uwagę do tej wojny. Ale wojna może mieć kilka końców, a w zasadzie jej skutki mogą mieć, czy rezultat po jej zakończeniu może być kilka różnych scenariuszy i nie wszystkie są dobre dla naszego rynku nieruchomości. Wbrew pozorom, zgadza się. Scenariusz, który mówi, damy ogromne pieniądze, nie tylko my, ale w kraje świata na odbudowę Ukrainy, może oznaczać, że nasz rynek nieruchomości siada, bo już nikt nie będzie chciał tych mieszkań wynajmować albo ubędzie najemców, bo firmy budowlane pojadą tam, bo wszyscy będą pracowali tam, a nie tutaj, więc to jest tak na dwoje babka wróżyła. Inny koniec wojny, brak pomocy dla Ukrainy, znowu to jest też napływ kolejnych najemców do Polski, drożej dla nas w zdobywaniu, trudniejszy dostęp mieszkań. No i zawsze też na rynku są dwie strony, wiesz, jest ten, co ma mieszkanie i ten, co potrzebuje mieszkanie. I co jest dobre dla jednego, to dla drugiego niekoniecznie. Natomiast stosunkowo łatwo jest przewidzieć to, że mogą się pojawić wydarzenia nieprzewidywalne. No i na to najlepszą odpowiedzią to jest po prostu dywersyfikacja inwestycji. I dziękuję Bartkowi za udział w audycji. Bardzo ciekawe dane. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to subskrybuj nasz kanał. Pisz nam, o czym chcesz wiedzieć. Chętnie zrobimy audycję pod Twoje życzenie. Może macie jakieś pytania do Bartka, to też napiszcie je w komentarzach. Trzymajcie się, cześć.
Ja również bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Tomku za zaproszenie i chętnie się będę dzielił danymi w przyszłości. Liczymy na przyszłość.